Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe. Tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Dalej sprawdzę, jak Wy się przedstawiacie. Będzie rada oraz informacja, czego nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania miesięczne oraz czytania na wiosnę, więc koniecznie sprawdzajcie. Podlinkuję je w opisie pod filmem, ale też w komentarzu. Zaczniemy panny. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Paź kielichów. Bardzo piękna karta. W ogóle kielichy są urocze w tej talii. Co do Was przychodzi? Co się pojawia? A tutaj pojawia się 9 monet. Karta związana z samowystarczalnością i z poczuciem, że macie tyle, ile potrzebujecie. No, przynajmniej w tym tygodniu jest takie poczucie, że niczego Wam nie brakuje, tylko pozazdrościć. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 2 mieczy, która tutaj, patrząc na całość, jest związana z brakiem przepływu albo, słuchajcie, z udawaniem, że czegoś nie widzicie. To może być ciekawy przekaz. Jak Wy się przedstawiacie, drogie panny i pannicze, w tym tygodniu? No i tutaj jest 8 mieczy, co jest dziwne dosyć. Ale też mam wrażenie, że w tym tygodniu część z Was się po prostu tak jakby trochę izoluje i zamyka się w takiej swojej bańce, co nie jest wcale nic złym. Umiecie już sobie tak zorganizować przestrzeń i czas, żeby po prostu nie myśleć o czymś złym albo powiedzmy w ogóle, żeby się nie martwić o coś. Rada dla Was. W radzie jest karta wieży i czego raczej nie robić, czego unikać w tym tygodniu. 4 buław, a z przełożenia 3 kielichów. No nieźle, słuchajcie. No przekaz jest, tutaj będzie kilka tych przekazów. Na pewno jest sporo mieczy i kielichów. Tutaj widzę dużo trygonu powietrza oraz trygonu wody, ale wydaje mi się, że dużo rzeczy tutaj w tym tygodniu dzieje się na płaszczyźnie pomiędzy sercem a rozumem, ale też w ogóle widzę, że część z Was pracuje nad swoimi słabościami i to dobrze, ale pamiętajcie, że ta walka będzie zawsze nie do końca wyrównana, słuchajcie, tak bym powiedział. Tutaj zaakceptujcie to i tyle. Ale zacznijmy od początku. Z przełożenia 3 kielichów. Karta, która pokazuje bliskie otoczenie. Przyjaciół, bliskich znajomych, z którymi czujecie się wspaniale. I myślę, że w tym tygodniu znajomości wypadałoby odświeżać lub w ogóle spotykać się w takim bliskim gronie, żeby coś wyjaśnić, żeby, słuchajcie, komuś się zwierzyć, bo ktoś może ma taką potrzebę z Was. Ta karta, nie ukrywam, że też jest związana z świętowaniem, bo te osoby wznoszą kielichy do góry, i się radują. Jeśli chodzi o ogólną energię, to tutaj jest paź kielichów. Piękny, słodki, tutaj ta woda wygląda jak, słuchajcie, guma balonowa w płynie. Cukierkowa karta, ale ta karta jak najbardziej też jest związana z radością i z pogodą ducha, więc myślę, że będzie to dosyć miły tydzień. Najprawdopodobniej jest co świętować. Może ktoś dostanie dodatkowe pieniądze czy bonus. Ale słuchajcie, ja też widzę, że w tym tygodniu pojawia się osoba, która z Wami flirtuje, która Was zaczepia. Być może jest to zauroczenie, może to jest zupełnie nowa relacja. Zwłaszcza jeśli macie w tym tygodniu dużo spotkań towarzyskich w takim większym gronie, to tutaj ktoś może przyprowadzić nową osobę, która Wam wpadnie do oka, czy do oczu.
tutaj, w tym przypadku. No ciekawy jestem, z kim to będzie rezonowało, ale na pewno wesoły tydzień, w którym może być zaskoczenie w postaci dodatkowych pieniędzy. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako 9 monet. Karta samowystarczalności. Mam tyle, ile mi potrzeba, nie potrzebuję więcej, nie potrzebuję pomocy niczyjej i też tak naprawdę czuję się doceniona. I to jest ważne, dlatego że jeśli rzeczywiście ktoś dostanie dodatkowe pieniądze, bonus czy tam dodatkowe uznanie na przykład na forum, no to dobrze Wam to zrobi. Ale też tutaj, słuchajcie, widzę, że w relacjach z osobami typu paź kielichów, czyli nowe relacje lub relacje z osobami trochę niedojrzałymi wiekiem lub emocjonalnie przede wszystkim, raczej w takich sytuacjach pokazujecie się jako ktoś mądrzejszy, dojrzalszy, kto nie musi bawić się w jakieś gierki tutaj. No i to jest bardzo dobre. Do przeszłości odchodzi 2 mieczy i ona tutaj mówi o jakimś braku przepływu, o braku ruchu, o tym, że być może że udajecie, że czegoś nie widzicie. I to się kończy. I to jest ważne, bo po pierwsze, no albo z braku przepływu jakiegoś marazmu, no jest tutaj raczej zadowolenie i no, taka towarzyskość, spędzanie czasu z bliskimi i naprawdę dobra zabawa. No albo też, słuchajcie, przychodzi poczucie, że no dobra, no to tutaj ostatnio jestem singlem czy singielką od dawna, no ale nagle pojawia się ktoś sensowny na horyzoncie i to jest fajne. No, kończy się brak przepływu, ale w tym wszystkim też zachowujecie taki zdrowy rozsądek. No, nie rzucacie się tutaj od razu w sidła namiętności komuś. No, też widzę, że jako że Wy się pokazujecie jako 8 mieczy, to nie obawiacie się zaznaczać granic osobom, które są niedojrzałe emocjonalnie lub wiekiem. Wydaje Wam się, że troszeczkę się bawią, lekceważą, nie wiedzą tutaj czego chcą, tak bym powiedział, no to w stosunku do takich osób umiecie się od nich odgrodzić, zaznaczyć granice, idź sobie, jak się zastanowisz, jak dojrzejesz, to dopiero tutaj wróć, zobaczymy, może mi się będzie chciało. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że część z Was zamyka się w swoim bardzo wąskim gronie w tym tygodniu, dlatego że potrzebujecie właśnie z kimś pogadać, zwierzyć się, poprowadzić takie długie, głębokie rozmowy, takie nawet, słuchajcie, filozoficzne bym powiedział. Też widzę, że ktoś skupia się w tym tygodniu na pracy i pielęgnacji siebie oraz swojego domu czy mieszkania. To przede wszystkim i to Wam daje dużo takiego uziemienia i spokoju. Bardziej jest karta wieży. Słuchajcie, no tu jest powiedziane, żeby właśnie od razu już tak nie rzucać się w ramiona nowo poznanej osoby na fali namiętności i zauroczenia, no bo to nie tędy droga. Ale też chodzi, żeby komuś od razu tutaj nie wybaczać, tylko jeśli macie komuś dawać szansę, no to niech ta osoba pokaże, no, że będzie się starać. Tutaj zachowujcie taką troszeczkę strefę niedostępności, regułę niedostępności. Krok do przodu to 5 do tyłu, słuchajcie, i patrzcie, jak inni reagują. Też bym tutaj, słuchajcie, powiedział tak, że opłaca się inwestować pieniądze w remont lub w nowe mieszkanie czy dom, jeśli ktoś ostatnio się zastanawiał i wydawało mu się, że nie ma środków albo że tylko się zakopie. To Wam będzie służyło. Czego nie robić, czego unikać? 4 buław i teraz tak. No to karta związana też z taką radością, z unią, słuchajcie, z pogodzeniem się z kimś. Więc teraz tak, jeśli to ma być ktoś typu przyjaciel, znajomy, ktoś z rodziny, jasne, należy się spotykać, godzić, wyjaśniać, świętować razem, ma być biesiada. Ale jeśli to jest ktoś typu niepoważny partner, czy ktoś, kto Was lekceważy, no tutaj raczej wybierzcie swój spokój i swój komfort. No to czyli raczej bez tej osoby. Tutaj też bym powiedział, żeby znowu nie obawiać się inwestycji w komfort Waszego życia. Czyli
Chcecie remontu? Niech będzie remont. Okej, być może powiedziałem wcześniej, że nic Wam tutaj nie brakuje, ale nawet nie wiecie, jak miło by było, jakbyście właśnie zrobili jakieś małe odświeżenie, bo to będzie tylko dopełnieniem tego, co już macie. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są czytania miesięczne, czytania wiosenne. Ja je gdzieś podlinkuję. Znajdziecie również je w opisie pod filmem i w komentarzu. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.